Witam serdecznie. Drzwi przejściowe. Brak dolnego toru. Hamulec. Tor górny ukryty. Nic nie widać, żadnego aluminium. Tafla szkła. Elegancko się prezentuje. Ja również na tym tle się prezentuję elegancko. Zapraszam na film. Pokażę Wam, jak zamontować taki system. Jest to banalnie proste. Wystarczy tylko wiertarka do ściany. Klucze impusowe są w zestawie. Zapraszam. Jak zawsze zaczynamy od przejrzenia instrukcji obsługi i jak co obliczać. Zatem jak widzicie, tutaj mamy cały profil narysowany, maksymalna waga skrzydła 100 kg, na szkło 8-10 mm. No i tutaj mamy wzory, jak wszystko dokładnie wyliczyć, jak obliczyć tor, jak obliczyć wymiar szkła dla szklarza, żeby sobie zamówić szklarza. No i w kolejnych elementach jest napisane, narysowane, co jak przykręcać, kolejne kroki montażu, które oczywiście już pokażę na filmie. Zatem tak, zaczynamy oczywiście od obliczenia. W moim wypadku mamy drzwi w ten oto sposób, gdzie H0 równo 2000 i L0, czyli szerokość drzwi, mamy dokładnie 840. Możemy sobie na początek obliczyć miejsce kołków, bo będziemy to mocować na takich klamrach bezpośrednio do boku ściany, nie w sufit. Zatem H to się równa H0, to jest H0 plus 96. Także tutaj żadna wysoka matematyka nie jest potrzebna. Zatem mamy 2096, już użyłem skrótu myślowego, 2000 plus 96. Mamy linię, na której należy wiercić otwory pod kołki H szyby. H to się równa H duże minus 76. No i to H duże to jest to 76. Zatem szybę mamy 2020. Jeszcze pozostała szerokość szyby, która tutaj jest oznaczona literką D. D szyby to się równa L0 plus 60 mm. Zatem 840 plus 60 to się równa 900. Koniec skomplikowanych obliczeń. Szyba, czy to będzie 8 lub 10 mm grubości, o wymiarach 2020 na 900, jedna sztuka. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do momentu, w którym zaczynam to wszystko wyznaczać na ścianie. Zatem jesteśmy już na miejscu akcji. Sytuacja wygląda tak. Tym razem mam operatora. Kamera cały czas chodzi. Operator też robi zbliżenia. Będę mu mówił, co ma robić. Zatem tak. Mamy gotowy tor dwumetrowy. Tak jak wcześniej mówiłem na obliczeniach wszystkich. To się musi tutaj zmieścić. Światło otworu 2 metry. Tu jest 84 cm prawie. Tor mam 2. Według obliczeń tor mógłby być chyba 1,70 m tam coś. No ale w związku z tym, że mam 2 metry ściany, to jest lekkim zapasem, to sam raz. Tutaj będzie wszystko zabudowane takimi samymi lamelami. Te lamele będą się przesunąć do przodu. W związku z tym nie będzie tego toru całkowicie widać. Nie muszę go w związku z tym obcinać. Tu go przykręcam. Jak go przykręcam, to już policzyłem. Zaraz będę wykreślał. Jak to do końca się wierci. Na tej ścianie nie będę pokazywał, bo to jest ściana na winie. Czyli cholera wie, co tam jest. Tam może być kamień, może być pustak. Więc będzie to na kotwę chemiczną robione. Tego nie będę nagrywał, bo to jest film o czymś innym. Heraklesie Glass, o systemie, który robi drzwi przesuwne. Co jeszcze jest ważne? Bardzo mi się podoba estetyka zapakowania tego. Ja już trochę tutaj to rozpakowałem. Operatorze musisz teraz dobrze ogarniać, żeby ludzie wszyscy widzieli, o co chodzi. Jest fajnie zapakowane. Jednym strzałem. Tak. I tutaj mamy różne blokery. Takie rzeczy. Tutaj są po takie dystanse, jakbyśmy na przykład zakładali szybę 8, bo cały ten system do łapania, który to mi odpadł, to jest szczęka, która łapie szybę. I ta szczęka jest na 8 i na 10 szybę. A to się wszystko przykręca tutaj. Generalnie prosty system. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby teraz tutaj operatorze, to trzeba wszystko ładnie przykręcić do ściany i ma być równo przede wszystkim. W związku z tym, że szyba będzie ciężka,
sam system wytrzymuje aż 100 kg przenosi. Zatem to co 40 cm trzeba przykręcić do ściany i generalnie tym się zajmę. Narysuję, przykręcę tylko na śruby 30, a raczej na wkręty zwykłe, żeby wiedzieć, w którym miejscu wiercić. A potem pewnie już się pojawię z szybą. To będzie chyba szybka akcja. No to co, lecimy. Teraz taka ważna sprawa. Operatorze, proszę. Wyznaczyłem krechę. Wszystko wskazuje na to, że z poziomicy ona jest w poziomie. Ona jest podniesiona o krawędź na 96 mm. Przykręciłem ten pierwszy element. Teraz druga sprawa to jest rozmieszczenie tych wszystkich tutaj mocowań. Tutaj proszę operatorze, jedno mocowanie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste jest na ścianie. W instrukcji jest napisane, że maksymalny rozstaw między tymi uchwytami może być 40 cm, więc też tak mniej więcej 40 ustawiam. Nie mam imbusa, tutaj pokaż. Tu są takie imbusy, trójeczki. Ja tylko tak, wiecie, żeby to się już nie ruszało, więc muszę to trochę zmusić. Ok. I wszystkie pozostałe robię tak samo. Oczywiście sprawdzę, czy jest tutaj 40, tu jest 50, tak jest. Zatem ustawiam sobie tutaj, kręcam wkręty. Jakie tutaj przewiduję problemy? Pierwszym podstawowym problemem jest, co niektórzy może zauważyli, cała rozdzielnia. I tu gdzieś przewody idą do góry, więc tu będę miał największą zagadkę, jak to wywiercić. Tu już nie powinno być problemu i tam dalej też nie powinno być problemu. Jest mały update. Chwilę powalczyłem ze ścianą. Wziąłem sobie pod uwagę jedną rzecz, że drzwi mają 2 m i 2 cm na 90 cm, 8 mm to według jakiegoś kalkulatora na necie to jest 36 kg, więc stwierdziłem, że może jednak to przykręcę na zwykłe kołki rozporowe. Niestety życie oczywiście to wszystko zweryfikowało. Po pierwsze, wiercąc szósty rozpór, okazało się, że to tutaj mam przewody, a nie tutaj. Drugi temat jest taki, że 5 kołków rozporowych mi złapało, w związku z tym będzie to trzymać, a pozostałe 5 robię na kotwę chemiczną, więc myślę, że atom tylko to ruszy, a tak to nic już tego nie ruszy, będzie sobie spokojnie wisiało na tych 5 kotwach chemicznych i na 5 niechemicznych. Ja teraz biorę kotwę, wrzucam tam szpileczki, 13 cm będą szpilki. W związku z tym, że takie mamy mocowanie, to jest ładnie napisane klamra ścienna Heraklesa. Tutaj jest taki otwór, że M6 nie przejdzie. W związku z tym będą się tutaj rozwiercić. To tyle. Myślę, że widzimy się, jak już tutaj wchodzę z drzwiami. W związku z tym, że to tylko 36 kg, to pewnie niosę sam. Minęło kilka dni. Mamy szybę. No i montujemy szczęki zaciskowe, które będą łapały tą szybę. Tak wkłada, ale widać na razie jest luz. I teraz mamy taką sytuację, że mamy takie specjalne gumki, które pasują tutaj idealnie. Takie uszczelki do szczęk, ponieważ szczęki są do szyby 8 i 10 mm, które są zapakowane ładnie do 10 mm, czyli dochodzi tutaj po milimetr. I możemy wtedy szybę 10 włożyć taką szczękę. Szyba jest 8 mm, więc wkładki mam trochę większe. Akcja jest dosyć prosta. To już sobie wcześniej odtłuściłem. To jest taśma dwustronna. Tak. Już. Dobra, to jest gotowe. I teraz musimy wiedzieć, jak widać tam, że jest szyba zamontowana, więc żeby nam też było łatwiej, to śruby zaciskowe, żeby były z tej strony. No i to wchodzi bardzo na wcisk. To jest tutaj ważna informacja. W instrukcji obsługi jest napisane, że to musi być od 120 do 125 mm od krawędzi, więc mamy 120 idealnie. Zaciskam. No i trzeba dokręcić. To jest właśnie montaż tej uszczelki. Wytłumaczone to jest, że na szybę 8 mm 10. I teraz tak najważniejszy punkt programu, czyli tak naprawdę założenie tej szczęki. I teraz trzeba ją dokręcić. Pokazane jest w jakiej kolejności, czyli drugą śrubę, trzecią, pierwszą, czwartą. W tej kolejności dokręcimy. Najpierw siłą F1, potem siłą F2, która musi być większa od siły F1. Pierwszą śrubę dokręcamy. Pierwsza. Zakładam, że to jest siła F1. Po prostu, żeby zablokować. I teraz jest. Teraz dokręcamy siłą F2. Wszystkie kluczyki są w zestawie, więc nie ma problemu z tym, że ktoś nie ma imbusów, to jak się rozpakowuje całą tą paczkę, to wszystkie kluczyki są w zestawie. I teraz 26 Nm. Ile to jest? Oczywiście nie mam pojęcia, nie mam też specjalnego klucza, który pokazuje, z jaką siłą to przykręcam.
Więc opcje są dwie. Jeżeli mamy jakąś wkrętarkę, którą wiemy jaką ma moc, to możemy spróbować to dokręcić wkrętarką, ale znam też taką starą anegdotę. Gdzieś kiedyś przy montażu słupów takiego wysokiego napięcia przyszedł jakiś mądry inżynier i się pyta, czy z odpowiednią siłą przykręcamy śruby. Na co odpowiedział mój znajomy, że jeżeli przykręcam śrubę i robi się czerwona, to znaczy, że jest dobrą siłą przykręcona. W tym wypadku nie będziemy kręcić aż tak mocno, ale szkło jest tak wytrzymałe na ściskanie, jak beton, a nawet bardziej, jeszcze więcej newtonów wytrzymuje niż beton. W związku z tym, im mocniej to przykręcimy, tym lepiej po prostu. Czyli tyle siły, ile mam i nie ma szans, żeby to pękło. Jeżeli w odpowiedniej kolejności to kręcimy, to po prostu będzie dobrze. Ja już nie mam więcej siły, musiałbym mieć większe ramię, żeby użyć większego newtona. O, jeszcze coś poszło. Kawałeczek, 2, 3 i 4. Dziękuję. Na instrukcji tutaj mamy pokazane, w jakiej kolejności ma być to poukładane, czyli ma być pierwsze, drugie, które wchodzi to w to. Może to pokazać, tak? O, operator dobrze się spisuje, to jest jeden zestaw. I drugi zestaw jest taki, że tutaj jest w drugą stronę i to idzie do środka, czyli tak to składamy i tu jest po prostu taki odbojnik, że jak kółko uderza, to jest ten, a tutaj jak chce się zamknąć drzwi tak, żeby się nie otwierały, to jest blokada. Ale my patrzymy teraz na tą instrukcję obsługi i w tej instrukcji obsługi pierwsze co jest pokazane, to wywalamy to, a zamiast tego będziemy wkładać ten oto samodomykacz. No i do tego samodomykacza, do takiej jednej szczęki trzeba dokręcić taki łapacz, który będzie wchodził tutaj w to czarne. Pamiętajcie, ja akurat mam ten luz, że mam tutaj dość miejsca, ale jeżeli macie szynę od bandy do bandy, to trzeba to zrobić wcześniej, przed przykręceniem szyny. I ten wkładam pierwszy element. To ustawię na 0. Dobra, ostatni etap, czyli założenie tego. Szyba waży około 36 kg. Także mało nie mało, ale trzeba ją podnieść i zarzucić na zaczepy. Jakbyś podniosła wyżej, to by się lepiej widziało. Tutaj mi bardzo to przeszkadza. Ten magiczny zydzeń. Może trochę przesunę drzwi w prawo. Jest. No proszę, od razu skoczyło. Jak tylko się dobrze ustawi i drzwi już się tutaj, widzicie, o. I teraz ważna rzecz. Na razie to sobie zablokuję. Drzwi już jeżdżą. Trzeba je wypoziomować i wypionować. Robi się to za pomocą zestawu kluczy, które są w zestawie 6, 10, 13. I tak naprawdę teraz wkładam tutaj te kluczyki, łapę śruby i wkręcam je po to, żeby złapać poziom i pion. Robi się to za pomocą poziomicy i też pionowicy. Także ja się chwilę pobawię i za chwilę obejrzymy efekt finalny. Nim się ostatecznie tutaj tym trafi w to, w instrukcji obsługi jest napisane, że przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć samodomykacz, ale uwaga, naciągnięcie uchwytu samodomykacza możliwe jest dopiero po wkręceniu dociskowego wkrętu w tor, który jest tutaj, taki mały. I oczywiście jest klucz w zestawie, to jest imbus, tu ma 3 albo 2,5. Wkręcam ten oto zacisk. Kurde, ale ciężko idzie. Jest! Jeżeli by Wam nie dotykał, to wkręcamy tą śrubę, ona się zaprze o szybę, dzięki temu się podniesie wyżej. Abracadabra, jest super. Tak, przestawię maksymalnie. Przede wszystkim to samodomykacz się nie zabrał, tak chciałem zauważyć, dlatego. Czyli mam to za nisko. Pamiętajcie, że ja to kręcam w panele, ale jakbyście mieli kręcić w beton, w płytki, to trzeba wiercić. I trzeba też zwrócić uwagę, na przykład może być podłogówkę ktoś może mieć, więc trzeba uważać. Pięknie, dokręcone. Przeszło na milimetry. Został ostatni punkt programu, a mianowicie rączka. No bo teraz pytanie, jak to? Po pierwsze już nie lata, że tak powiem, bo trzyma ten bloker, no i teraz trzeba tego otwierać. Ja planuję tutaj oczywiście zrobić jeszcze taką ścianę, w związku z tym nie będę mógł tego otwierać z tej strony, zatem z tamtej strony pokoju
się tak nie otworzy. Dlatego też potrzeba tutaj rączka. Są dwie opcje. Możesz sobie zamówić szybę, która będzie miała otwór. No i wtedy po prostu wkładasz palca, no ale zawsze jakiś dźwięk przechodzi przez to. Albo możesz jakąś rączkę taką na krawędź zamontować, albo jeszcze inną możesz nakleić. Ja po taką rączkę właśnie idę. Tak prezentuje się uchwyt. Trzeba go sobie zamontować no mniej więcej na wysokości klamki, jak na wszystkich innych drzwiach się ma. No i coś takiego będzie elegancko. Tylko zastanawiam się nad jednym. Nie myślicie, że to powinno być czarne? Tu jest czarne. Do K03 Crafta złotego pasuje czarne. Więc wydaje mi się, że to powinno być pociągnięte chociażby sprayem na czarno, ewentualnie pomalować to proszkowo. Ale żeby to nakleić, to trzeba to odtłuścić oczywiście. Po dłuższej dyskusji jednak stwierdzam, że to musi być czarne, dlatego że tu jest czarna klamka, tam jest czarna klamka, tutaj jest cały system. Zresztą też od Sevrola. Taki fajny też jest czarny, więc to też muszę mieć czarne. Dotarliśmy do końca tego montażu. W poprzednim wejściu, kilka dni temu, mówiłem, że muszę pomalować klamkę. I oto ona. Ale klamkę można kupić też gotową czarną. Zatem nie warte jest zachodu malowanie tego i trucie komuś, że tak powiem, żeby pomalował taki mały fragmencik. Po prostu jest gotowa czarna. To tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jak widać, tutaj jest cała zabudowa. Jeszcze z lameli. Jak to wszystko powstało, można to obejrzeć na innym filmie, który jeszcze nie powstał. Raczej został zmontowany, ale wkrótce już będzie. To tyle w tym odcinku. Możecie sobie obejrzeć jakieś inne moje filmy. Dzięki bardzo za film i za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem tą instrukcją obsługi. Cześć.